Wciskasz gaz, a on nie jedzie. To jest właśnie słaby dół, czyli nie chce się zbierać samochód. U mnie to jeszcze objawiało się tak, że przy takich obrotach właśnie jak teraz około 1600-1800 samochód wchodził w tryb awaryjny. Taram, taram, taram. W końcu troszeczkę wolnego, można zrobić coś fajnego. No, doczekałem się w końcu dnia, w którym będzie można troszeczkę pogrzebać przy aucie. Witam Was wszystkich serdecznie. Co my tu mamy? Historia lubi się powtarzać. Dzisiaj będziemy zajmowali się, albo ja będę próbował zająć się montażem takiego intercoolera. Już kiedyś się tym zajmowałem, ale nie bez powodu chciałbym dzisiaj o tym wspomnieć i zaraz wszystko się dowiecie. Jeden z większych mankamentów tych Audi A6C6 2.7 i 3.0 jest bardzo często bardzo słaby dół silnika, czyli wciskamy gaz do oporu, a samochód na wolnych obrotach poniżej 2000 nie chce przyspieszać. I w pierwszej kolejności zawsze diagnozuję przepływkę, bo jeżeli przepływomierz pokazuje zbyt mały przepływ w momencie, kiedy wciska się gaz, no to silnik nie podaje wtedy paliwa i przez to jest taki zamulony ten samochód. A druga sprawa, bardzo często to, co się dzieje, to tutaj po tej stronie, od strony pasażera, jest wąż gumowy, który się łuszczy i zapycha intercoolery, lewy i prawy, taką gumą, i przez to jest bardzo słaby przepływ i przez to nie jest w stanie osiągnąć prawidłowego ciśnienia zadanego w układzie dolotowym i przez to też sterownik nie podaje paliwa i ten samochód znowu jest zamulony. I trzecią rzeczą, która też często się pojawia, to są już przeżarte, dziurawe intercoolery albo gdzieś nieszczelności w układzie dolotowym. Załatwienie tych trzech tematów sprawia, że będzie to auto znowu bardzo żwawe i będzie fajnie jeździło. To jest już moja trzecia Audica, bo miałem srebrną, granatową i teraz mam czarną, w której mamy w sumie problem z układem dolotowym. W tej jest taki problem, że przy przyspieszaniu to widać, że nie jest w stanie osiągnąć prawidłowego ciśnienia do ładowania. No i może być tutaj nieszczelność właśnie w układzie dolotowym, ale przyznam szczerze, że nawet nie chce mi się już tego diagnozować, bo wiem, jak dobry efekt jest zmiany tego intercoolera i przerobienia trochę tego układu dolotowego. Także ja po prostu będę usuwał ten standardowy układ dolotowy i będę montował od razu sobie modyfikowany. A błędy, jakie mi akurat teraz wyrzuca, to jest nie osiągnięto prawidłowego ciśnienia. No i można by było się pokusić o zmianę czujnika. Ja akurat miałem zapasowe i nawet sobie to sprawdziłem, ale zmiana tego czujnika nic nie daje. Ktoś by powiedział, że kurczę, te rury to powinny być wielkie, jak od rakiety. Ale wiecie co, ja już sobie to wszystko wymierzyłem. Sprawdziłem, jaką średnicę ma oryginalny układ dolotowy i wyszło, że 53 mm i tak jest dużo większe niż ten oryginał. A też trzeba uważać na pewien efekt, jak się dobiera jakby średnicę wewnętrzną układu dolotowego, ponieważ jeżeli za bardzo przesadzi się ze średnicą, zwiększa się dość mocno objętość układu dolotowego, przez to de facto będziemy mieli takiego bardzo dużego turbolaga, czyli nie będzie nam osiągało tego ciśnienia, czyli to, co ja w sumie teraz mam. I to jest bardzo duży problem, bo de facto zbyt duże przekroje tych rur w niczym nie pomagają i będzie problem z przyspieszaniem tego auta, bo jak on nie będzie w stanie osiągnąć ciśnienia, nie będzie podawał sterownik odpowiednio więcej paliwa, no i przez to auto będzie dużo wolniejsze, a nawet może wchodzić w tryb awaryjny. Także dosyć istotne jest dobranie prawidłowo średnicy rur dolotowych. I ja tutaj już z doświadczenia wiem, bo już kilka tych dolotów zrobiłem, że 53 tu spokojnie w A6C6 wystarcza i jest niesamowicie dobry efekt. Tutaj mam kilka łączników, to do intercoolera, tutaj mam jeszcze kilka zapasowych, opaski odpowiednie, takie, żeby nie ściągało węża. Dobra, bierzemy się za ściąganie wszystkich elementów, ściąganie zderzaka i będziemy oglądali, jak to wszystko wygląda. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?
Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Dobra, troszeczkę z dolotu w jednym miejscu poszło mi oleju. Sypnę do absorbera, do pochłaniania takich rzeczy. I powiem wam, że w takich małych pudełkach fajne. Jestem strasznie niezadowolony z tego, że ten olej tam jest. I powiem wam szczerze, że to jest wina turbiny. Oddawałem ją do regeneracji. I niestety bardzo słabo została zrobiona ta turbina. Bardzo dużo rzuca olejem. Hej, halo, halo, ale przecież jeszcze Odma jest. Odma ci rzuca olejem. Pewnie silnik do dupy jest już cały. Odmę puściłem przez słoiczek na zewnątrz i niestety, ale okazało się, że pomimo wszystko po tygodniu tam jeżdżenia cały układ dolotowy był znowu w oleju, czyli no turbina ewidentnie rzuca. Przymierzony intercooler, całe rury już oryginalne zdjęte. Tutaj musiałem troszeczkę chłodzenia od wspomagania kierownicy wykrzywić, tak jak przed chwilką widzieliście w filmie, bo nie do końca tutaj przypasowuje się, jak jest ten intercooler założony, ale jest spoko. Idziemy sobie ciąć rury. Tutaj zrobiłem sobie taką maszynkę do cięcia rur, bo wiadomo, tutaj no, ta płaszczyzna do spawania powinna być jak najbardziej równa, bo w innym przypadku no, źle się spawa. I wiadomo, tarcza odjeżdża. Nie jest to takie proste. Myślałem, że nawet z użyciem tego narzędzia takiego uda mi się ładnie ciąć, ale nie jest to takie fajne, bo odjeżdża. I wymyśliłem sobie taką metodę, że rysuję sobie od kartki. Kartkę owijam tak dookoła, zaznaczam sobie ładnie mazakiem i wtedy już mam ślad do cięcia i mogę sobie ładnie pomalutku ciąć tutaj na tym urządzeniu. I wychodzi naprawdę ekstra. Pociąłem tutaj, widzicie, mam taką metodę, że sobie taśmą izolacyjną robię kształt, w sensie, że tnę, składam na taśmę izolacyjną, kształt jest już ułożony rury i ona teraz będzie po prostu szła do spawania. Ale widać, że tutaj kształt jest ok. Ten intercooler jest już dobrze połączony. Wszystko się zgrywa. Zderzak już też przypasowywałem. I za momencik pójdzie to do spawania. Do mojego dobrego kolegi z pracy, Emila. Odebrałem rury. Powiem wam, że pełne gratulacje. Jestem bardzo zadowolony. Także wielkie podziękowania dla Emila. Tak wygląda intercooler centralny w Audi A6C6. Trzeci już, który montuję. Prezentuje się ekstra, wydaje mi się. Dobra, autko złożone, przed chwilką je odpalałem, wszystko ładnie chodzi. Tak wygląda to z przodu. Jeszcze muszę założyć osłony tutaj tych reflektorów przeciwmgielnych. Troszeczkę trzeba było delikatnie dociąć tutaj plastiki w tych miejscach. Tutaj, bo nie do końca pasowało, ale to jest jedyne miejsce, które tam trzeba troszeczkę skorygować. I tak autko złożone. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. Auto jedzie bardzo dobrze, zmiana dolotu bardzo mu pomogła. Trzymajcie się, do zobaczenia, hejka.